What's up folks and welcome to Fox Corner channel. Ponieważ wstępny pomysł był, aby prowadzić kanał po angielsku, no ale trochę mnie to przerosło, to przywitam się z wami jeszcze raz, tym razem po polsku. Witajcie na moim nowym kanale. Pewnie kojarzycie mnie z projektu Urbex History. Chłopaki będą przewijać się w odcinkach Fox Cornera, ale tym razem ten kanał będzie mój i to szybki. Zapytacie pewnie, co tu będziemy robić. Ano ogólnie DIY, czyli robótki ręczne, ale nie tylko, bo będziemy tu odnawiać stare sprzęty, eksperymentować, malować, rysować, grać w kółko i krzyżyki, co tam nam jeszcze przyjdzie do głowy. Dlatego, że dopiero co zaczynamy, będzie nam niezmiernie miło, jeżeli klikniecie ten czerwony przycisk subskrypcji na dole. Najpierw jednak musimy przygotować sobie stanowisko pracy. Dlatego w tym odcinku zobaczycie, jak przez prawie rok zbudowaliśmy nasz warsztat marzeń. No aby cokolwiek zmienić, trzeba zacząć od posprzątania. Tak przez następne kilka dni wynosiliśmy wszystkie gadżety z warsztatu. Skłamałbym, mówiąc, że wstępnie je posegregowałem. Oczywiście tego nie zrobiłem, a później żałowałem. Ułożenie wszystkiego na nowo zajęło kolejne kilka dni, no ale to zobaczycie później. Mając już pustą przestrzeń, zacząłem działać z elektryką. Na początku w garażu były 2 gniazdka, czyli o jakieś 5 za mało. Posiadałem długą łatę, ale bez oczka, więc skleiłem 2 poziomice razem i odrysowałem linię na ścianach. Sprawdziłem, czy nie biegną nigdzie kable, no i w ruch poszła szlifierka. Wycięte wcześniej bruzdy poprawiłem udarem. Powiem wam, że nie lubię takiej roboty, bo mega się syfi. No a ten pył to wchodzi w ogóle we wszystkie szczeliny. Ściana, która graniczy z domem, jest odizolowana wełną. Dlatego tutaj sprawa była prosta. W ruch poszedł nożyk i po chwili mieliśmy gotowe korytka pod kable. Wszędzie kładłem przewody 3x2,5 mm. Przybiłem je takimi specjalnymi strzywkami do ściany i zatynkowałem jakimś mocnym klejem. Przedtem oczywiście odkurzając i gruntując szczeliny. Tak, dobrze widzicie? Kupiłem puszki do karton gipsu. Ale co to za różnica, jak wklejam je na piankę, a gniazdka przykręcać będę śrubami. Trzyma się, to się trzyma. Przekułem też kanał wentylacyjny, do którego finalnie podepnę warsztatowy wyciąg. W ogóle to wszystkie prace, które widzicie w tym materiale, wykonywałem po godzinach i to w te dni, kiedy nie jechaliśmy z chłopakami na wyprawę. Dlatego ogarnięcie samej elektryki zajęło mi coś około 2 tygodni. Czymże byłby ten warsztat bez zlewu i wody? Pewnie warsztatem bez zlewu i wody. Długo myślałem, jaki typ rur zastosować i finalnie postawiłem na peksy. Kiedyś już na tym robiłem, więc wiem mniej więcej, o co chodzi. Z zimną wodą nie miałem problemu, bo była już w garażu, ale długo myślałem, skąd podjumać ciepło. Był pomysł założenia elektrycznego przepływomierza, no ale to chyba tak średnio się sprawdza. Finalnie więc przekułem się z kuchni przez kotłownię do garażu, kradnąc ciepłą wodę do gotowania. Z kanalizacją to nie miałem problemu, bo wpiąłem się do odprowadzenia rury do tej, co wychodzi z pralki w sąsiednim pomieszczeniu. Tutaj muszę się wam przyznać, że nie wszystko to wyszło estetycznie. Widać gdzieniegdzie rury, czasami nie, ale spokojnie. Finalnie tutaj stoi stół, który wszystko przykryje. Idąc za ciosem, postanowiłem przenieść wodę na front domu. Tak na przyszłość, do podlewania czy tam mycia samochodu. Jednak moje snajperskie oko mnie zawiodło i przestrzeliłem się w elewacji, wyrywając dość sporą dziurę. Nie ma jednak co płakać, tylko trzeba to jakoś zamaskować. Dociąłem płytę z nierdzewki, nawierciłem po środku otwór i tak przymontowałem do elewacji. Zrobiłem oczywiście zawór w środku domu, tak aby na zimę móc spuścić wodę. W ramach rekompensaty za kradzież wody z kuchni zainstalowałem domownikom zlew w kotłowni.
Tak jak myślałem, że przy elektryce będzie dużo syfu, tak przy tym rozdziale ugięły mi się nogi. No to jest tam 94, no to musi być 45. Samodzielne wykonanie prac na tym etapie stało się już niemożliwe, dlatego poprosiłem o pomoc chłopaków z Rubex History, za co wam bardzo dziękuję. Rozłożyliśmy rusztowanie i zaczęliśmy dokładać aluminiowe profile. Dach ocieplony jest 2 warstwami wełny, co zdaje egzamin, ale pierwotne odstępy pomiędzy profilami były za duże, a przykręcenie do nich płyt nie byłoby dobrym pomysłem. Dlatego po zagęszczeniu wieszaków i profili położyliśmy folię paroprzepuszczalną, a następnie poszły karton gipsy. Dzięki panowie i panie za pomoc, ale już dalej muszę jechać sam. Umieszałem masy do spojin i pocisnąłem wszystkie łączenia, oczywiście zatapiając wcześniej fizelinę. Znaczy się nie wcześniej, tylko w trakcie. Wyciągnąłem też wcześniej kable pod oświetlenie. Powiecie pewnie, że nie jestem normalny. No ale tak, położyłem gładzie w garażu, chociaż nawet ich nie mam w domu. Garaż jak to garaż, nie musi być piękny. Żadne meble tu nie stoją, kinkietów też nie wieszam, no ale no nie. Rozpoczynając projekt założyłem, że efekt finalny ma być piękny, tak aby dobrze prezentował się w kamerze. Przez kolejne dni więc leciałem z pacą, kładąc tynki. Ja wiem, że prawilny majster to wyschnięty gips papierkiem, pincetką i ściana jak szkło. Natomiast ja poleciałem zwykłą szlifierką oscylacyjną, co zdało egzamin. I tak sobie leciałem, kolejne ściany i sufity. Na tym etapie jeszcze nie malowałem, bo czekałem aż wszystko dobrze wyschnie. Przyszedł więc czas, aby zacząć przygodę z podłogą. Zastanawiałem się nad tym, czy użyć żywicy, płytek, czy może jeszcze zupełnie czegoś innego. Kalkulując jednak wydatki i cenę tej pierwszej, czyli żywicy, doszedłem do wniosku, że za darmo to uczciwa cena. Dlatego użyłem hydroizolacji, która została jeszcze z remontu domu i położyłem płytki. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś kładł płytki i wie, co to za robota. Ja robiłem to pierwszy raz, przez tydzień. Po odpyleniu i загruntowaniu ścian przyszedł czas na malowanie. Użyłem do tego naprawdę najprostszej, ale odpornej na ścieranie farby. Z pomocą mojej lubej poleciliśmy wszystkie powierzchnie na 2 razy, a sufit to chyba nawet na 4. Farba wyschła, podłoga zabezpieczona, przyszedł więc czas na marmolit. Wymyśliłem sobie 2 kolory na ścianie, co wiązało się z niezliczoną ilością przeklinania, odcinania poziomów taśmą, która nie trzymała się ściany, a jak już się trzymała, to odchodziła z tynkiem, no ale jakoś przebrnąłem przez ten etap. Wykończenie to chyba najprzyjemniejszy moment całego projektu. Tylne drzwi pomalowałem czarną farbą tablicową i wyszło nawet całkiem spoko. Zainstalowałem gniazdka, no bo co to za problem połączyć 2 kabelki, a jak są 3 fazy, no to 3 kabelki, czy jakoś tak. I ja wiem, że pewnie znajdą się jacyś internetowi specjaliści, że coś zrobiłem nie tak i ble. Przyznam się, nie znam się, ale chcę się uczyć i próbować. Wszystkie następne sceny, które zobaczycie przed finałem, to tylko zajawki projektów będącymi oddzielnymi filmami w przyszłości.
Tutaj urządziliśmy, słuchajcie, cała operacja trwała 8 miesięcy, mniej więcej coś koło tego. Oprowadzę was teraz po całym garażu od samego początku. Tutaj mam taki niezabudowany kącik i od niego może zaczniemy. Dobrze, już, proszę. To zrobię w przyszłości, tu chcę zrobić taką szafę na ciuchy, oklejone naklejkami nasze piękne logo. Tak to szybka. Ładne mamy logo. No, oświetlenie zewnętrzne, podnoszenie, zamykanie bramy, jeszcze się nie dorobiłem silnika, spokojnie. Włączanie, wyłączanie światła w garażu. No niestety te tu są na pilota, a to dlatego, że ukradłem je z kuchni. Wiem, że to kręcisz, ale udaj, że tego nie słyszałaś. Ta cała zabudowa, co widzicie tutaj, wszystko zostało wykonane przeze mnie i przez Toshibę. Po kolei wam tylko opiszę, co gdzie jest. Tu mamy takie zaplecze gastronomiczne i zabawkowe, tak? Ale teraz zabawki się nie interesują, bo są ważniejsze rzeczy. Oczywiście też mamy łazienkę, a jakże? I to z ciepłą i zimną wodą. I nawet nie kapie. Dalej taka zabudowa multimedialna. Tutaj mamy te wszystkie światłowód, internety, te rzeczy. Ta cała zabudowa, co widzicie tutaj, czyli tablice, te wszystkie drewniane półeczki i tak dalej, na nie będzie oddzielny odcinek, który już montuję, niedługo go zobaczycie. Będzie jeden odcinek o tych tablicach, bo niektórzy mówią, że są dobre, niektórzy, że niedobre. Mi się to na razie sprawdza, bo jest to sztywne, trzyma się. To cała zabudowa na wkrętarki, mega podoba mi się ten pomysł, zobaczcie sami. Trochę tak jak bym odkładał jakiś pistolet. Myk, myk. Zrobiłem sobie taką stację ładowania. W ogóle czekajcie, bo ja bez czapelki chodzę. Zrobiłem sobie taką stację za chrupeczki, a dupę rozerwie, zobaczysz. Dlaczego zrobiłem to na oddzielnym przycisku? Bo strasznie mi irytuje dźwięk tej ładowarki. Średnia sprawa. Mam też szlifierkę stołową, ale powiem szczerze, że jej nie używam. Ma taką moc, że ja mogę ją zatrzymać palcem. Nie polecam tego robić, pamiętajcie o ochronie. Kupiłem taką starą polską gdzieś na szrocie. Muszę ją odrestaurować, więc to będzie temat na kolejny odcinek. U góry tam otwornice, nasadki. To wszystko wam wytłumaczę w kolejnym odcinku o tej zabudowie. Tu miały być wszystkie narzędzia pneumatyczne i wszystkie narzędzia elektryczne, które posiadają kabel, a nie są sterowane, nie są na akumulatory. Wiertareczka stołowa, trochę muszę zupgrade'ować, bo o niej czytałem. Prezent od mojego ojca. Wyciągnąłem sobie też wszędzie sprężone powietrze. Naderwałem na mniejsze kawałki, co? Bo zaraz nam się skończy, a film jeszcze trwa. Cała zabudowa stołu to też jest oddzielny, w ogóle cały stół to też jest oddzielny odcinek. W niektórych miejscach zrobiłem takie szczeliny większe. Po prostu nie robiłem szafek ani szuflad, żeby się zmieściły maszyny, tutaj ukośnica. To będziemy jeszcze odnawiać. Oczywiście są też szuflady. Akurat w tą wykorzystuję w taki prosty sposób, trochę jak zabudowa warsztatowa. Mam tutaj klucze i nasadki i inne bity się to nazywa, tak? Z tej strony stół, którego nie nagrałem odcinka o tym stole, więc jego nie będzie, ale jest to stary stół, który podarował mój ojciec. Ja go tylko nie mam już, kończą się. Ja tylko go pomalowałem na taki nasz lisowy kolor. Tu nie mają prowadnic szuflady. Najprostsza rzecz, która może być u góry, blacha 4 mm. To będzie stół do spawania. Widzicie, niczym go nie maluję, nie zabezpieczam, bo tu będziemy walić i tak dalej. Imadło to będzie, ono było mega stare i w naprawdę okropnym stanie i całe je wypiaskowałem, wymalowałem dwuskładnikowym epoksydem albo poliuretanem. Cały stół jest na kółkach, on trochę waży, ale kółka też są mocne, bo chyba 200 kg jedno miało wytrzymać, jak będzie zobaczymy, ale dla kontroli mogę wejść, położyć się jak foczka. No tak, weszła, proszę. A dlatego on jest ruchomy, żebym sobie mógł w przyszłości po prostu, jeżeli bym chciał, to mogę tu wjechać samochodem, bo go zsunę na bok. A propos zsuwania stołu i tak dalej, tu jest na niego przeznaczone miejsce, ponieważ cały ten bok to jest taki park maszyn. To nie jest tak, że ona jest przekupna, po prostu rozkminiła, że w kieszonce mamy chrupki. Tutaj ustawiam sobie na razie wszystkie maszyny, mamy zimę, zaczęliśmy to robić w lato, a teraz mamy zimę. Dogrzewam się piecykiem, wyciągamy taki automatyczny, naprawdę najtańszy, najprostszy, on ma mały przepływ, bo 6 mm tylko ten wąż, ale starczy tam na zewnątrz, będzie sobie można. Cipciu, kochanie, nagrywamy odcinek, a ty tak strasznie krzyczysz. Proszę, żabko. No i wystarczy twarda kupa. Można sobie na zewnątrz wyciągnąć napompować opony. Przepraszam bardzo, ale to szybko musi za potrzebą. Najbardziej się jebałem z całego projektu, jeżeli mam być szczery, o niej też będzie oddzielny odcinek. A to dlatego, że
cały ciężar trzyma się prawie na tej jednej belce. Co prawda, że jest to krokwia, taka sama jak użyta jest nad waszymi głowami, gdzie zaraz przejdziemy. I tu jest zakotwione do ściany. Słuchajcie, finalnie jest naprawdę mega to wszystko wytrzymałe. Tutaj pokupowałem w markecie takie najprostsze, najtańsze koszyki. Samo posegregowanie tego wszystkiego, jeżeli mam być szczery, zajęło mi chyba z 4 dni, to nie segregowania. Idziemy dalej. Coś, co mega mi się podoba, bo gdzieś to widziałem na YouTubie. Mamy taką szafeczkę na różne spraye. Tutaj muszę się troszeczkę cofnąć do tyłu, bo mianowicie chodzi mi o te piękne znaki drogowe i różne tablice. Zgadza się. Ukradłem. Ale będąc kompletnie szczerym, albo je dostałem, albo je kupiłem, ponieważ na przykład jak zobaczycie te tablice z autobusów, po prostu wysprzedawało je przedsiębiorstwo zajmujące się autobusami, tak? Patrz, nie zjadło jednego chrupka, dobra, będzie na później, albo ja sobie ofrygam. Piaskarka kabinowa, zapraszam Państwa do wnętrza. Proszę bardzo. W środku mamy pistolecik jeden, pistolecik do piaskowania, takie rękawiczki. I jakby w czym był problem? Problem był w przekroju węży, bo nie chciało mi pobierać ścierniwa. Finalnie działa, problem był jeszcze w tym, że jak sobie z Maćkiem, Maćku pozdrawiam, bo mi pomagałeś przy wymierzeniu, jak to ma wyglądać, no i przy heblowaniu desek pod to, bo co ciekawe, to wszystko jest wykonane z odzysku. Problem był taki, że nogi były za wysokie i się ta komora nie otwierała, więc obciąłem nogi i jest git. Nie jest to kompresor olejowy, tylko jest to kompresor membranowy bodajże. Jest mega cichy. Przy filmie z Imadła zobaczycie, jak on głośno chodzi, bo wtedy kręciłem. Jeszcze w ogóle mam znaki, które dostałem dzisiaj dzięki Piotrek. Nie zdążyłem ich jeszcze zainstalować. U góry je tam gdzieś, bo heszkę w meszkę będzie git, co nie? To mi się mega podoba. Każdą szlifiereczkę możemy sobie odłożyć. Ta mi się spaliła, jak nią czyściłem drewno, ale wisi, żeby ładnie wyglądało w tle. Było na promocji... Nawet nie wiem gdzie. Mam flow, co nie? Dobra, idziemy na górę, dawaj. Muszę tu zrobić schody. Takie rozkładane, drewniane, najprostsze. I tak, śmigam w kubotach. Tutaj mamy długą, czarną trąbę słonia. Oczywiście ona jest tam przekuta do wywiewki na zewnątrz. I tutaj mamy ten cały silnik. On jest trochę za słaby. Po lewej stronie, mojej lewej stronie, czyli waszej prawej, jeżeli patrzycie w odbiciu lustrzanym, a chyba tak jest w aparacie. Mamy strefę z metalem i generalnie pojętymi pierdółkami. Po tej stronie natomiast mamy skład drewna, które zostało mi z tych projektów, które muszę finalnie posegregować na płyty i tak dalej. Z tyłu jakieś stare farby, lampy, gadżety i inne pierdoły. Generalnie robiąc w tym miejscu właśnie tą zabudowę, chciałem osiągnąć to, żeby na dole nie mieć, wiecie, syfu. Wszystko, co mi nie jest niepotrzebne, wwalam na górę. Tu naprawdę są grube przekroje belek, krokwi postawionych. Wszystko to jest spięte. Tam jeszcze na końcu jest taka półmetrowa półka, była betonowa, nawet więcej, ona chyba metr miała, która jest jakby dodatkowym podparciem. To wszystko jest zakotwione na chemię do ścian. Nie ma prawa cokolwiek się z tym stać. Bo ja ważę sam 100 kg i nic się jeszcze nie stało, ale leżały tutaj cięższe rzeczy. Nie wytłumaczyłem wam i w sumie trochę enigmatycznie jest to pokazane w filmie. Na ścianach położyłem marmolit w dwóch kolorach. Jeden jest szary, drugi pomarańczowy. Powiem wam tak, wygląda to moim zdaniem ładnie. Wyszło na 30% jak u Walaszka. Nie więcej, ale 30% to prawie połowa, a prawie połowa to już jest w ogóle zajebiście. Nie no, kładłem to pierwszy raz w życiu. Tego się łatwo nie kładzie. Jedyne co bym teraz zrobił, może ktoś to umie, myk, szybciutko, to wiadomo. Ale jak dla mnie, dla laika, najpierw bym do gruntu dodał czarnej farby, bo prześwitywało wszystko z drugiej strony, więc musiałem to poprawiać. Nie wyłączajcie jeszcze tego odcinka, bo na sam koniec naszych materiałów będę wam zawsze pokazywał jakieś ciekawe ujęcia z życia naszej Toshibki, kuchennego pieska. A teraz takie krótkie, malutkie pożegnanie. No co kochani, widzimy się w następny czwartek o 18:00. Damy radę z tym kanałem? Piąteczko? Do rody, tak. A teraz zobaczcie małe cutscenki z życia Toshibki. Nie ziewa się w towarzystwie, wiesz? To nieładnie. Ale jeszcze nad tobą popracujemy.